Witajcie moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Gdańsku po raz drugi. Naszym gościem jest Bart z kapeli Azarat. Witam. Zanim przejdziemy do, że tak powiem, konkretnych pytań, to w ramach upominku w tych jakże dziwnych czasach i żebyś mógł dobrze się odkażać, taki upominek do Ciebie. O, dziękuję. Co to? To jest samoróbny produkt naturalny. Bimberek? Bimberek, dokładnie. Dzięki. Takie pierwsze rozluźniające pytanko. Jak długo grasz, dlaczego gitara i dlaczego taka muza, czemu metal? Jak długo? Zaczęło się chyba około lat 90., wydaje mi się. Jakoś tak na początku. Pierwszą kapelą był Cenotaph, ale zanim jakby zacząłem grać na elektrycznej, zaczęło się w ogóle od pudła. Siostra kiedyś dostała w prezencie pudło, no i od tego zaczęło się jakby pierwsze brzdąkanie, jakieś próbowanie numerów Sodom oczywiście. No i później przeszło już na pierwszą gitarę elektryczną. Już nawet nie pamiętam, jaka to była, szczerze. No i tak się zaczęła przygoda z metalem jakby od pierwszej kapeli Cenotaph na początku lat 90. Czyli to już trochę lat jest. A próbowałeś jakiegokolwiek innego stylu muzycznego? Jakieś nie ciągnęło Cię do czegoś innego, do grania? Nie, od razu był metal. Kompletnie nie ciągnęło mnie do żadnego innego stylu. Tak samo jak miałem pudło, w ogóle nie ciągnęło mnie do jakiegoś takiego typowego harcerskiego, ogniskowego grania. Od razu to był od początku metal. A powiesz nam, na czym grasz? Gram na gitarach Kameckiego, Paweł Kamecki z Wrocławia. Jestem bardzo zadowolony z jego gitar. Wcześniej miałem 7, jeszcze która pamiętała historię Lost Soul, którą odkupiłem od Piotrka, który jest teraz naszym basistą. No i później zrobiłem sobie kolejno 2 6-strunowe gitary. Pierwsza w moim ulubionym kształcie w tamtym okresie, to był przez wiele lat mój ulubiony kształt Iron Bird. Także zamówiłem w takim kształcie gitarę od Pawła i jest to gitara ze stałym mostem, także bardzo dobrze mi się na niej grało, rewelacyjnie stroi, jest po prostu leciutka, szybka, świetnie się na niej gra. Natomiast w ostatnim czasie zrobiłem sobie kolejną gitarę już z ruchomym mostem, ponieważ no też a propos solówek i potrzebowałem ruchomego mostu. I tu po raz pierwszy, to jest pierwsza moja fałka, no i też muszę powiedzieć, że na tej fałce gra się rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolony, poza tym no Paweł rewelacyjnie wykonuje te gitary, jest to bardzo szybki gryf. Tutaj przygotował też, od jakiegoś czasu robi też takie specjalne zamówienia, karbonową podstrunicę i jest to, na początku się nie mogłem przyzwyczaić, bo dosyć śliskie było, ale jednak jest to bardzo szybkie, bardzo się na tym wygodnie gra. Też gitara matowa, która się tak z tyłu nie ślizga się tak mocno, także jest to bardzo wygodne na koncertach. W kontekście pocących się rąk, tak? Tak, oczywiście, właśnie z tyłu, nie? Z tyłu gryfu. Cóż jeszcze? Oczywiście w obu gitarach mam aktywny EMG, klasyczny 81, także w tej z ruchomym mostem jest to mostek Floyda, klasyka i w pełni zadowolony jestem z obu gitar. Leciutkie, wygodne. A jeśli chodzi o wzmacniacze, przestery jakieś, czego używasz? Na koncertach używam, od jakiegoś czasu jeżdżę tylko ze swoją głową Line 6 Spider, to jest to współpracy z Bognerem, która powstała. Także na koncerty mi to zupełnie wystarcza i jestem zadowolony, nie muszę też wozić wielu efektów ze sobą, ponieważ jeżeli potrzebuję jakiś kanał do solówek, to ustawiam od razu bezpośrednio z głowy i na koncertach ta głowa się sprawdza. No w studiu oczywiście nie, w studiu używamy innego sprzętu. Dla przykładu teraz na ostatniej płycie, nagrywając gitary, używaliśmy
spięte jednocześnie mesy razem z Marcina i VH-em. Także i mieliśmy te dwie głowy spięte. I jeszcze dopaliliśmy takim ciekawym efektem, który mieli w studiu. Teraz sobie też z Marcinem kupiliśmy ten, to jest Klon Centaur. Bardzo dobrą robotę robi, dodał takiego specyficznego hardcore'u i no, jesteśmy mega zadowoleni z tego brzmienia. A powiesz nam, ile dubli, ile ścieżek gitary poszło do miksu? Przy tej płycie po raz pierwszy właśnie dublowaliśmy gitary, czyli do tej pory nagrywając wszystkie płyty kładliśmy jakby jedną gitarę na jedną stronę, drugą na drugą. Teraz każdą gitarę zdublowaliśmy, zrobiliśmy to pierwszy raz, nie wiedzieliśmy czy to coś de facto da więcej, czy nie. Próbowaliśmy tak czy siak, ale stwierdziliśmy, że nie zaszkodzi. Byliśmy dobrze przygotowani do nagrania, także położyliśmy po dwie gitary na stronę. I jeszcze, żeby to brzmienie, może nie tyle brzmienie, ale ten całkowity efekt gitar, dodaliśmy też w ogóle studio sprzęt, wypas. Aż to ciężko, żeby wszystko wymienić, ale używaliśmy takiego starego, klasycznego, analogowego reverbu. Zajmował tam całą ścianę prawie w studiu. I bardzo dobrą robotę robi. Ale generalnie, no, w Twojej opinii położenie po dwie ścieżki gitar dało coś, jeśli chodzi o... Tak, no wydaje nam się, że bardzo dobrze brzmią gitary, że jesteśmy mega zadowoleni. Super. Jak zapisujesz swoje pomysły gitarowe? Czy używasz, nie wiem, zapisu w tabulaturach, może nuty jakieś, może jak to wygląda od strony technicznej? To też trochę się zmieniało na przestrzeni czasu. Teraz oczywiście jest łatwiej, teraz zapisujemy przede wszystkim, jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, czy coś, to pierwsze myśli, czy pierwsze tam wrażenia, że chcę coś nagrać, to przeważnie na telefon, czyli od razu kamerka i spróbuję nagrać jakiś riff, żeby go nie zapomnieć. Dźwiękowo nagrywam na komputerze, używam tego programu Reaper, to w obecnym czasie to tak nagrywam swoje pomysły. Natomiast wcześniej no, odbywało się to różnie. Było zapisywanie pomysłów na kartce jakimiś takimi prostymi, śmiesznymi tabami, bo nie mam pojęcia o jakimś tam tworzeniu oryginalnych tabulatur, ani rozpisania tego na nuty, jak na przykład Marcin potrafi. Natomiast jakoś sobie radziliśmy i próbowaliśmy to rozpisywać no, na kartce po prostu jakimiś dźwiękami. No i pamiętam jeszcze historię, że kiedyś nagrywaliśmy też riffy normalnie na magnetofon kasetowy. Także no, trochę to się zmieniało na przestrzeni czasu i tak samo jakby całe tworzenie muzyki, współpraca w zespole z wysyłaniem riffów, czy puszczaniem sobie wzajemnie, czy pokazywaniem Zbyszkowi, czy dany riff jest ok, czy nie, no to jeszcze pamiętam czasy, kiedy w samochodzie z kasetą gdzieś tam się jeździło i się słuchało, przesłuchiwało na kasecie, nie, czy dane riffy się nadają. No teraz jest zdecydowanie łatwiej. No właśnie, no. A jak wygląda, no bo tak jak powiedziałeś, i tak jak zresztą w rozmowie z Marcinem, którą mieliśmy kilkanaście tygodni temu, no Marcin, tak jak mówisz, no ogarnia nuty, zapisuje sobie tak. To wszystko. Ty, no ze słuchu rozumiem bardziej to wygląda, tak? Znaczy chodzi mi w tym momencie, jak się dogadujecie, jeżeli powstaje, ty masz nowy motyw, powiedzmy, tak? No, jakiś nowy motyw sobie wymyślisz, Marcin ma jakiś nowy motyw i jak ten kontakt nagrywamy sobie na wideo. Aha, w ten tak, sposób. oboje nagrywamy sobie riffy na wideo, czy na telefon, czy na kamerkę i wysyłamy sobie, także w ten sposób działamy. Czasami Marcin też rozpisuje, jak nie nagrywa wideo, to rozpisuje mi to w Guitar Pro, no już z tego wtedy też potrafię odczytać i zrobić ze słuchu i z tego, co mi rozpisze dany riff. A mówiłeś, że nagrywasz, jak coś ci wpadnie, nagrywasz sobie na telefon. A zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem i wpada ci jakiś motyw do głowy, chodzi i żeby nie zapomnieć, to kombinujesz jakieś nagrania, że włączasz telefon i dż, albo coś dokładnie, takiego, dokładnie. I to nawet, no, czy samochodem czasami potrafi się coś takiego przyśnić i człowiek nagle w środku nocy, żeby nie zapomnieć,
o ile da radę się obudzić, czy zmusić się, żeby wstać, też potrafiłem wziąć telefon, albo sobie zanucić, albo nawet pójść po gitarę, oczywiście bez podłączania, na sucho coś tam spróbować nagrać, żeby nie zapomnieć, no bo wiadomo, że rano to już się tego nie pamięta. No, są takie motywy. Zdarzało mi się nawet, pamiętam, w pracy, że coś mi gdzieś tam do głowy przyszło, więc szybko gdzieś tam ukradkiem do kibla zanucić sobie, nagrać na telefon, żeby zobaczyć na później, czy coś z tego będzie, nie? Ale jakby te pierwsze myśli, to tak, w ten sposób na telefonie. Dobra, trochę w sumie odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałem Ci teraz zadać, bo jako Azarat funkcjonujecie już około 20 lat chyba, tak? Tak. No i chciałem Cię zapytać, jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda praca dzisiaj nad nowymi materiałami, które robicie, bo w ogóle to spotykamy się przed premierą, tuż przed premierą, pewnie jak film wyjdzie, to będzie już po premierze Waszej nowej płyty. Premiera 27 listopada. Dokładnie. No i chciałem zapytać, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda dzisiaj? Czy dużo rzeczy się zmieniło? Jeśli tak, to co się zmieniło? No, pracując nad pierwszymi płytami, tam powiedzmy jeszcze czasy Infernal Blasting, no to normalnie spotykaliśmy się na próbach regularnie, mieszkaliśmy wtedy ze Zbyszkiem bardzo blisko siebie, z Brudem tak samo. No, spotykaliśmy się w sali prób i wszystko powstawało de facto w sali, nie było potrzeby jakby zapisywania tych motywów. Natomiast już w późniejszych czasach, kiedy Zbyszek zaczął częściej jeździć z Behemoth, zaczęło to iść w tą stronę, że bardzo dużo koncertowali, także nie było tyle czasu na próby, to no w tym czasie na przykład płyta Die, którą 2006 chyba była, o ile dobrze pamiętam, no to były czasy, gdzie pamiętam, że nagrywałem sporo na kasecie i nawet takie śmieszne sytuacje pamiętam, że gdzieś tam jechałem na koncert do Berlina, Behemoth z kimś tam koncertował i jeszcze w samochodzie przed koncertem puszczałem Zbyszkowi normalnie z kasety riffy czy coś z tego będzie i tak dalej. Także to były wtedy jeszcze takie czasy, no później zaczęliśmy zapisywać już cyfrowo, wysyłać sobie MP3, w ten sposób działać. Także raczej w ten sposób pracowaliśmy nad Price the Beast, czy Blasphemers, czy Extremis. Natomiast przy ostatniej płycie trochę nam się zmieniło, znaczy nie w sensie gitar, natomiast w sensie bębnów. Nie mogliśmy, praktycznie od marca planowaliśmy zacząć normalne próby z nowym materiałem, bo na czerwiec mieliśmy termin studia. Mieliśmy już całą muzykę gitarową, powiedzmy, zrobioną, natomiast nie mogliśmy rozpocząć tych prób z bębnami. Przed ten lockdown, jakiś zakaz poruszania i tak dalej. Trochę nam się sypnęły plany z próbami, więc też Zbyszek zainwestował w sprzęt domowy, żeby mógł układać sobie, pukając bębny w domu na sprzęcie. W ten sposób jakby zrobił całe szkielety bębnów i potem dopiero tam parę tygodni przed studiem zaczęliśmy takie normalne próby przedstudyjne, ale to też było bardzo dobre, bo mieliśmy jakby cały materiał przygotowany już i te szkielety bębnów, i gitary, i praktycznie jak weszliśmy na pierwszą próbę taką wspólną z nowym materiałem, to zagraliśmy od deski do deski cały materiał tak po prostu pierwszy raz i to było bardzo dobre. Zmieniliśmy praktycznie tylko jeden aranż w jednym numerze, jeden riff, a reszta poszła tak, jak sobie ułożyliśmy wcześniej. A powiedz mi, jak przygotowujecie sobie taki materiał, taki właśnie, jak już ma być gotowy na płytę, on jest od razu zrobiony z metronomem? Robicie ten metronom na początku, później, czy jak to wygląda? Wiesz co, to jest różnie. Nagrywając riffy, nagrywamy do jakiegoś metronomu, ustalamy jakieś tempo, ale też potem na przykład słuchamy i sugestii Zbyszka, który mówi, że na przykład tu trzeba troszkę zmienić, to tak, bo dana partia bębnów lepiej siądzie w takim tempie czy w takim, także tu się zdajemy całkowicie na niego, na tempa i zdarza się, że mamy nagrany numer w jakimś tam metrum, ale potem decydujemy, że jednak go trochę zmienić w jedną czy w drugą stronę o kilka. Tak jak, no, przykładowo mieliśmy na przykład numery w 260, a zmienialiśmy na 256, tego typu zabiegi. A ile godzin dziennie przeznaczasz na grę? To zależy, Ćwiczenia, to ty zależy, ćwiczysz jeszcze w ogóle? to zależy kiedy. No, Albo tygodniowo? Nie wiem, jak sobie to rozkładasz w ogóle? Może tak. to właśnie zależy kiedy. Jeżeli pracujemy nad nowym materiałem, to jest tak zdecydowanie więcej, częściej. Czy właśnie pracowanie nad swoimi riffami, czy uczenie się Marcina riffów.
to zdecydowanie przed samym studiem to bardzo dużo czasu. Tak samo przed koncertami przypominanie, natomiast w takim, że tak powiem, luźniejszym okresie to niezbyt często. Raczej to jest wtedy, kiedy przychodzą jakieś pomysły do głowy i w ten sposób. A ogrywasz, nie wiem, jakieś skale, uczysz się takich tego typu rzeczy? Czy... Teraz już bardzo mało na to czasu, szczerze mówiąc. Że to tylko przy nagraniach wtedy jest więcej ćwiczeń. Studio czy koncerty? Co jest dla Ciebie? Gdzie się czujesz lepiej? Nagrywając w studiu jest taki fajny entuzjazm, kiedy pracujesz z zespołem i jakby wszystkie te pomysły zaczynają nabierać takiego konkretnego kształtu. Dochodzą wszystkie instrumenty po kolei i cały zespół jakby angażuje się w to i odczuwasz to taką zajebistą satysfakcję, kiedy to wszystko powstaje po kolei, słyszysz, jak to zaczyna brzmieć. No jest sporo entuzjazmu, ale też wiadomo, sporo pracy i sporo tam roboty przy tym. Jest to ciężka robota w studiu, bo wiadomo. A koncerty oczywiście zdecydowanie bardziej, bo przez kontakt z publiką, kiedy czujesz to, zwłaszcza feedback z drugiej strony, to zdecydowanie bardziej. A jeśli chodzi w kontekście stresowania się, stresujesz się jeszcze na scenie? Albo w studio? No oczywiście, w studiu to przy nagrywaniu to zawsze, bo to jest stres właśnie o pomyłki, czy coś siądzie, czy nie siądzie, za którym razem. Kiedy coś ileś razy nie idzie, no to wtedy jeszcze większy stres, wszyscy się denerwują. No to w studiu na pewno zdecydowanie większy stres. Na koncercie jest już trochę mniejszy, jest na pewno na początku, czy przed samym koncertem, ale kiedy już, nie wiem, powiedzmy milknie intro, zaczynają się pierwsze dźwięki, to już stres znika. A masz jakiś patent na ten wzmagający się stres, jak zacznie Ci się coś tam mylić w studio na przykład? Że wyczuwasz, że już się zaczynają wkurwiać, bo to 5. pomyłka. Znaczy nie, to każdy z nas sam czuje. Jak czuje, że coś tam na przykład nie idzie, to zmieniamy typu, że na przykład teraz, jak ostatnio, że to może Marcin teraz nagra coś swojego i czyli chwila tak, przerwy, ochłonąć się, napić, odstresować, przewietrzyć. No właśnie, a propos picia, widzisz, tutaj też miałem takie pytanie przygotowane, używki kontra granie. Kontra granie. Czy to, nie wiem, może pomóc, wspomóc? Używasz, nie wiem, w trakcie tworzenia, czy na koncertach, czy... No w trakcie tworzenia nie jest to, żebym jakoś specjalnie używał. Wiadomo, że codziennie jak sobie coś człowiek komponuje, czy wymyśla piwo, czy whisky, to tam powiedzmy, że jest to norma. Na koncertach już teraz, kiedyś były inne czasy, może inaczej nas ludzie kojarzyli, byliśmy dosyć alkoholowym zespołem. No ale jednak przy tej intensywności muzyki, może też trochę wieku własnego i pod dużym wpływem alkoholu ciężko byłoby zagrać dokładnie materiał, także raczej na luzie pijemy przed koncertami, teraz nie ma już, bo ciężko byłoby nam to potem odegrać perfekcyjnie. A taki największy koncertowy albo studyjny przypał, pamiętasz? Studyjny to nie za bardzo, żeby tak jakiś przypał, bo to nawet jak coś było, to potem było poprawione, więc nie za bardzo pamiętam, żeby jakiś przypał studyjny. A czy niekoniecznie wiesz, że coś Ci nie wyszło w graniu, tylko tak ogólnie, że nie wiem, najbałeś się, wyżygałeś, przewróciłeś, nie wiem, pobiłeś kogoś. To akurat nie ja, ale nagrywając kiedyś płytę w Lublinie, w Radiu Lublin, Studio Hendrix, zaprosiliśmy tam znajomych z Lublina, no i właśnie jeden nasz wspólny znajomy przyszedł i w wyniku imprezy, niestety zażygał cały sprzęt, komputer i tak dalej. Okej. Nie będę mówił kto, ale pozdrawiam. No, my również pozdrawiamy. Dobrze, a czym poza ogólnie grą Wazara się zajmujesz?
Normalna praca, 8 godzin dziennie powiedzmy, czasami dłużej, może nie będę mówił jaka dokładnie, ale praca właśnie, z której żyję, bo muzyka jest jakby cały czas w moim przypadku, tak jak i Marcina, czymś poza pracą, może nazwijmy to pasją czy hobby, nie żyjemy z tego. Także normalna praca w firmie państwowej. Hobby, Hobby. koty, No, koty tu właśnie biegają. dwa się kręcą. Tak. Znaczy, no, głównym... Korci mnie, by mnie zapytać, czemu nie zjedzona. No, ale dobra. No wiadomo, największą pasją i to jest muzyka, to jest przede wszystkim czy czynnie, czy biernie słuchanie, jeżdżenie na koncerty i tak dalej. Natomiast no, od jakiegoś czasu też uskuteczniam, nie wiem czy to nazwać hobby, czy tak można to określić, ale staram się przynajmniej raz w miesiącu chodzić na strzelnicę, dosyć mnie to wciągnęło. A powiedz mi, tak ogólnie w graniu, co cię, nie wiem, wkurwia? Jest coś takiego, co cię w tym wszystkim denerwuje, co chciałbyś zmienić? Ale w moim graniu, czy? Ogólnie w muzyce jako takiej, w graniu koncertów, nie wiem, całościowo. Z twojej perspektywy oczywiście, no nie? Czy coś mnie wkurwia w graniu, ogólnie na scenie? Czy teraz tak nic nie przychodzi mi do głowy wkurwiającego w muzyce? Być może jest za dużo innych wkurwiających rzeczy a propos polityki teraz i to jakby przesłania wszystko, a jeszcze ten rok jest taki, że praktycznie w ogóle nie gramy koncertów, bo jedyny koncert jaki zagraliśmy to na początku roku, 4 stycznia dokładnie w Gdańsku i potem wszystko jakby uległo zawieszeniu czy przełożeniu. Kiedyś mnie na koncertach wkurwiało, kiedy na pewno ludzie zamiast cieszyć się koncertem potrafili wszyscy stać z telefonami czy praktycznie z tabletami nad głową w publice i jedynie nagrywanie i relacjonowanie koncertu na YouTube'a. To było dosyć irytujące. Tak na razie nie przypominam sobie innych rzeczy. A tak od filozoficznej strony, co twoim zdaniem w muzyce jest najważniejsze? Dla ciebie oczywiście. Dusza. Przede wszystkim muzyka musi mieć jakąś, my to określamy, tak ja to określam, muzyka z duszą. Ogólnie nie lubię i nie słucham muzyki, no i tak to będę określał, bezdusznej, czyli takiego typowego, powiedzmy, rzemieślniczego, czy black metalu, czy death metalu. To jest bardzo popularne, wiele kapel ze Stanów zwłaszcza, ale nie tylko, czyli takie typowe nagrywanie, rzeźbienie techniczne płyt, nagrywanie płyta do szuflady kolejnej i tak dalej, jakby nic nie wnoszącego. Nie wiem, zawsze mnie w muzyce, i to niekoniecznie musi być metal, jakakolwiek muzyka, coś co przyciąga, to właśnie jakaś dusza w tej muzyce. No, takim z death metalu właśnie takim typowym przykładem, w którym zawsze można było tą mroczną taką duszę czuć, to było Immolation, właśnie tego typu death metal, i w porównaniu do takich, nie wiem, kapel typu Dying Fetus, które być może kolesie są, graliśmy z nimi jeszcze z Damnation kiedyś trasę, spoko kolesie, no ale nie jest to muzyka, która mnie przekonuje, której mógłbym słuchać na co dzień, czy kapele, nie wiem, typu Mortician, którymi niektórzy się podniecają. Kompletnie nie moja bajka, jest to dla mnie bezduszna muzyka. Rozumiem, wiem o czym mówisz. A Suffocation, tak jeszcze zapytam? Suffocation akurat lubię, o dziwo może, podobnie jak Cannibal Corpse, ale przede wszystkim dlatego, że na koncertach te kapele dają tak rewelacyjne koncerty, w tym czuć taką energię i moc, i to zdecydowanie bardziej Cannibal jednak niż Suffocation, tak. Dobrze, Bart, powiedz mi, a gdzie się widzisz za lat 5? Albo gdzie byś się chciał widzieć? To już będzie blisko 50. No oby nie na cmentarzu jeszcze. Nie, no, że jeszcze chyba nie. A zwłaszcza w tych czasach, jak każdy teraz coś planuje, cokolwiek, koncerty czy coś tam, jakieś plany, no, że czy zagramy za rok koncert i każdy się śmieje, jak dożyjemy, ale
Znaczy, no chciałbym dalej robić to, co robię przede wszystkim i być z tego zadowolony, mieć z tego satysfakcję i tyle. Jeszcze takie mi się pytanie jedno nasunęło, bo nawet chyba nie jednym wywiadzie przeczytałem, że takimi głównymi sędziami w Azarat jesteście ty, Inferno, i wybór danego motywu musi być przez was dwóch zawsze na 100%, że tak powiem, klepnięty, tak? Czyli, że niby jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, to dany motyw, powiedzmy, leci sobie do szuflady. I tak jest rzeczywiście tak. Tak było, tak zawsze było, natomiast teraz tą płytę już praktycznie od początku robiliśmy z Marcinem. Totalnie jakby przypasował nam jako członek zespołu, jako osoba, persona i muzycznie, i osobowościowo. Także tutaj tu już jednak decyzje wszystko w trójkę podejmowaliśmy. Aha. Tak, także Marcin skomponował praktycznie połowę materiału i Okay. jak najbardziej było to wspólnie wypracowane. Super. Dobra, bardzo dzięki Ci wielkie za to, że znalazłeś czas, żebyśmy się mogli spotkać i pogadać. Dzięki również, pozdrawiam. Wam, moi drodzy, również dziękujemy. Widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnym naszym gościem, a na dole pod filmem znajdziecie link do Waszego najnowszego wydawnictwa i do naszej strony, na której znajdziecie profil Barta z opisem, nad czym gra i innymi rzeczami. Także zapraszamy i do zobaczenia. Na razie. Dzięki, na razie. Cześć. Hej.